Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z mojego domu na Ice Roads Season 2018, czyli z Freightlinera Cascadii. Jest to kolejne wideo, które nagrałam tylko i wyłącznie z myślą o moich subskrybentach, z tego względu, że moja ciężarówka to jest mój dom, spędzam w niej 100% czasu, także nagrywanie filmu o moim sleeperze, o środku mojej ciężarówki, to jest tak wpuszczanie Was do mojego domu, dlatego też robię to tylko wyłącznie z myślą o subskrybentach, których traktuję jak swoich przyjaciół, także jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszam do subskrypcji. No dobrze, pierwsze od czego chciałabym zacząć, to oczywiście stanowisko pracy, bo jednak na Ice Road to tutaj chyba spędzałam 80% całego swojego czasu. Logbooki na Ice Road nie istnieją. Jeździ się jak się chce i ja tak jeździłam, to było piękne. No dobra, przejdźmy do tego fotela kierowcy. Po pierwsze, fotel zawsze to jest chyba jedna z najważniejszych części traku w środku, więc fotel mój jest taki poplamiony, aż w ogóle cały ten trak, jak go dobrałam, był masakrycznie brudny. Zwykły fotel, fajny ma materiał, bo się nie klei i tak dalej, jest oddychający, ale poza tym ten fotel nie ma żadnych większych za bardzo ustawień, tylko jakieś tam dwa podstawowe ustawienia, oczywiście też do tego pneumatyczny, bo innych foteli nie ma w trakach, fotel kierowcy, no i w sumie to jakie ustawienia Wam pokażę. Tylko i wyłącznie takie, także fotel w góra-dół i do tego tutaj część lędźwiową, spadam. Część lędźwiową można było troszeczkę wypchnąć, sobie regulować, ale to nieszczelne, więc zazwyczaj uciekało. No i tyle. Tyle było ściśle fotel, ale koniec końców widzicie, to w miarę dobrze się na nim jeździło, tylko ta poduszka była taka troszeczkę słaba, nie można było dostosować jej sobie do wagi, tak ja jeździłam po tych strasznie chwilami wertepowatych lodach, czy po portażach, to musiałam ustawiać fotel bardzo wysoko, bo inaczej się odbijałam od dołu. Ten fotel jak się tak kołysał, to aż dobijał do dołu i nie dało się tego ustawić, tak się zazwyczaj da ustawiać w innych ciągnikach. Oczywiście to jest rental truck, czyli truck z wypożyczalni. Jest to truck zastępczy, bo jak wiecie truck, którym ja miałam jeździć, nowісieńki truck popsuł się po kilku godzinach pracy i Freightliner dał ten truck jako truck zastępczy. No i wiecie, jest dobrze, bo ten truck nie zawiódł, świetnie się sprawował na lodach pod tym względem, że się nie zepsuł, ani razu się nie zepsuł, nie było żadnej awarii itd. No ale oczywiście porównując go do tego trucka nowego, do tamtego heavy duty, czyli takiego super mocnego i do specjalnych robót, specjalnych zadań, ten był kiepski. No więc dobrze. Kontynuując dalej, to mam tutaj kierownica się tutaj reguluje. Szybka trochę pęknięta, no ale to nic. Zegary takie zupełnie standardowe, bym powiedziała. Żeby go odpalić, to trzeba nacisnąć sprzęgło. To też jest coś trochę inaczej niż w innych trakach. Tu jakieś błędy wyskakują, a to auto przeszło, naprawdę dużo przeszło na Ice Road. Więc dobrze, że w ogóle działa. Trochę mu się tutaj kręciło coś z licznikiem. Startowałam, był taki licznik, jak jechałam, pokazywał się inny licznik, czasami się pokazywał inny o kilkadziesiąt kilometrów, nie wiem z czego to wynikało tak naprawdę. Więc licznik tak wygląda. Paliwo, DEF, powietrze, dwa układy. No i w sumie co tu jeszcze komentować, nie? Ciśnienie oleju, temperatura wody, no i tak dalej. Światła są tutaj. Tutaj wycieraczki i tak dalej. Co jest ciekawe, co Wam powiem, bardzo ciekawe, to kierunki, które nie odbijają, czy jak się skręca w lewo, czy to w prawo, włącza się kierunek, jak się już wykona manewr, trzeba pamiętać o tym, żeby wyłączyć, bo Freightlinery jakoś nie mają tego systemu, mechanizmu odbijania kierunku. To jest bardzo dziwne na początku, tu mi się te drzwi cały czas otwierają. Co jest dziwne na początku, ale się idzie do tego przyzwyczaić. Więc żeby iść dalej tutaj na
deskę, to tutaj co mamy podświetlenie całego zegarów, więc można je całkowicie praktycznie wygasić. Tutaj są podgrzewane lusterka. Tutaj jest włącznik do regeneration. Na lodach to co 2 dni musiałam robić regeneration, praktycznie tu jest engine overdrive. Tu jest światełko na górze. O, to światełko tutaj. No i tu są lampy robocze. Gdzieś wklejone jeszcze. Takie bardzo skromne, super skromne i działające tylko i wyłącznie na postoju, nie w czasie jazdy. Ale jakieś tam są. A tutaj jeszcze jest, proszę Państwa, osobno mam włącznik do retardera, engine brake, hamulec silnikowy. Tutaj się można było włączać. Tak się pojawia taka kontrolka. Na kierownicy, co tutaj mamy? Z czego to jest w ogóle ociepane? To jest jakimś klejem ociepane. Nie moja sprawka, bo nic nie kleiłam, więc tak, tutaj jest tempomat. Tempomat działa od 50 km na godzinę, można sobie włączać. Tutaj jest engine brake, czyli hamulec silnikowy. A to? Wiecie co? A tego nigdy nie używałam. Nie wiem, co to jest. Włącza się jakiś przekaźnik, słychać? Jezu, nie wiem. Nigdy tego nie używałam i nigdy nie patrzyłam. Mikrofon? Nie, bez sensu. Nie wiem. Jak wiecie, to wy mi powiedzcie, proszę. Kurczę. Nigdy się nad tym nie zastanowiłam, nie patrzyłam. Byłam tak bardzo wkręcona w oglądanie widoków i w jazdę albo w całą swoją pracę, że na nie patrzyłam. Używałam tego, co mi było potrzeba. No dobrze. Co tutaj mamy? Czy to jest wszystko? Wszystko. Tutaj jest tak jak w tych amerykańskich wszystkich ciężarówkach hamulec do naczepy, radio, można sobie podłączyć kabel z wyjściem. Kabel gdzieś spadł, trudny jest. Ale to nic. Tu jakiś taki schowek. No, tutaj normalne są gniazdka. Tutaj są blokady, więc jak widać miejsca jest bardzo dużo na wszystko, absolutnie bardzo dużo różnych rzeczy, różnych włączników. No widzicie, mam tylko jedną blokadę międzymostową i tyle. Tutaj jest coś do przykładania, do przesuwania siodła. No a tutaj mam co? Tutaj mam poziomowanie traka. Tutaj tak samo jak i w Volvie poprzednim można powietrze z zawieszenia, z poduszek albo tylko włączyć, całkowicie spuścić, wypuścić i nie ma w ogóle, trak jest wtedy całkowicie na dole, albo można dać do poziomu jazdy, czyli uzupełnić powietrze w układzie i tyle. Nie ma tak w europejskich ciągnikach, że na przykład jak w europejskim Volvie są 3 poziomy jazdy, a oprócz tego jest pilot i można sobie tam wypuszczać to powietrze, czy dawać go do góry w zależności od potrzeby. Czy mam tutaj brudną kamerę? Czy mi się wydaje? Nie, dobra, kamera jest. No i co jeszcze? Jeszcze z innych rzeczy to tutaj jest. To jest oczywiście tak samo jak wszystkich chyba standardowo amerykańskich ciężarówkach. Hamulce parkingowe, oni tutaj to nazywają, czyli tak, teraz spuszczam hamulec i mogę jechać, chcę go dociągnąć, to robię tak, a to jest do hamulcu, do naczepy. Jak sobie podłączę naczepę i chcę wpuścić powietrze do naczepy, to wtedy naciskam, teraz naciskam, ale no, mogę nacisnąć, tylko tam wtedy z tyłu powietrze leci z przewodu. Więc to jest to. Zegarek, na którym absolutnie nie wolno polegać. Te zegarki w Freightliner, nie tylko w moim, ale we wszystkich, znaczy nie, w tych starszych Freightlinerach, jak już rozmawiałam z kierowcami, są absolutnie zwariowane. Zgasza auto i teraz może będziecie mnie lepiej słyszeć. Nie wiem, co jest nie tak z tymi zegarkami, ale i ten zegarek, i ten drugi z tyłu. Jednego dnia się ustawia, jest godzina ok, kilka godzin działa dobrze, czasami na 24 godziny. Następnego dnia człowiek patrzy i ten zegarek już jest godzinę do przodu, godzinę do tyłu. Sam się ustawia, jak się mu tylko i wyłącznie podoba. Także no nie można na tym zegarku polegać i jest tutaj oczywiście alarm do ustawienia sobie, jak się idzie spać, ale no way. Za każdym razem jest inna godzina i
Czasami przestawiałam, czasami się wkurzałam i się buntowałam, stwierdziłam, dobra, nie będę przestawiać, aczkolwiek to jest, wiecie, kilka sekund przestawić sobie ten zegarek, tak na przykład teraz widzicie, jest godzina u mnie 16:39, no powiedzmy 16:38, a on znowu po swojemu. Czyli jest tak. To jest alarm, no dobrze. I przez jakiś czas tak będzie, przez kilka godzin, później dalej wróci do swojej godziny, jaka będzie chciała. Nie ma reguły, to nie jest tak, że się wycofuje o kilka godzin albo idzie do przodu. Jak chce, tak co mu strzeli do głowy, to ma. No więc dobrze. Kolejna rzecz, która jest bardzo ciekawa tutaj, to jest zielona szyba. Zawsze się zastanawiałam, jak to jest jeździć z taką zieloną szybą i powiem wam szczerze, że kompletnie nie zwracałam na to uwagi. Bardzo szybko się przyzwyczaiłam, jednakże co mi bardzo przeszkadza w tej szybie zielonej, to jest to, że wycieraczki działają tylko na części. Popatrzcie, jak działają wycieraczki. A te wycieraczki oczywiście tamta w ogóle prawie nie zbiera, ta jako tako jeszcze, co szczęście, że ta. No i tak. Przychodzi co do czego, tak ja jeździłam na Ice Road i temperatury były tak super minusowe, ale czasami się gdzieś jechało po jakimś terenie brudnym, gdzie szyba stawała się bardzo brudna, to ten odcinek tutaj był super brudny i ja nie miałam możliwości go umycia, bo po pierwsze temperatury były minusowe, więc zwykłym płynem do umycia szyb nie miałam szans tego umyć, bo od razu szyba zamarzała, dopiero przy minus 10 stopniach nagrzewałam sobie szybę tutaj z ogrzewania i wtedy była szansa dopiero umyć, ale to był ciężki, bardzo ciężki zasięg jest do tego, żeby umyć, gdy stacji benzynowych jako takich tam nie było, takich typowo trekerskich stacji benzynowych, gdzie by było wiaderko z płynem do mycia szyb i z całym sprzętem, żeby można było sobie sięgnąć, więc przewalone. Pod tym względem to jest przewalone, bo na środku szyby ma się całkowicie zabrudzoną szybę, przez którą nic nie widać, jak kurczę środek szyby to jest jednak bardzo ważna rzecz dla kierowcy do jazdy, dla bezpieczeństwa, więc to mi się średnio podoba, to szczególnie, że te wycieraczki tak kiepsko działają, no ale no dobra, wymieni się wycieraczki działają dobrze, no ale widzicie, dostałam takie auto w takim trochę kiepskim stanie z wypożyczalni, no i nie było szans na wymieniany ani takie inne rzeczy, gdzie tam co na północy było, więc nie było mowy. Musiałam sobie radzić z tym, co było. Nie było źle, ale na dłuższą metę jednak ta zielona szyba nie jest taka fajna. Teraz mam w miarę umytą, ale to może tak nie widzicie. Był taki czas, gdzie ona była tutaj brązowa, gdy zaczęły się lody topić i zaczęli posypywać dużo piaskiem i było trochę mokro, więc cały ten brudny piasek siadał tutaj na szybie. Tu miałam umytą, tu taki piach brudny i to wyglądało wstrętnie. No dobra, przejdźmy dalej. Co mamy tutaj? Tu sobie dokleiłam swój wiatraczek. Wyloty powietrza. Częściowo połamany, wiecie jak to jest w rentalach, nie? Pożyczona ciężarówka, o którą nikt nie dba. Tutaj tak samo, właśnie to wam chciałam pokazać, że co jest ciekawe, że tutaj ma wyloty powietrza na wprost kierowcy. Oczywiście je można regulować na lewo i na prawo, ale powiem szczerze, że mi to średnio pasowało. Jak sobie je włączałam, nawet jak dawałam na lewo czy na prawo, to tak czułam, że wieje mi to w twarz i w oczy, a wysuszanie oczu to nie jest najlepsza rzecz dla kierowcy, więc te wyloty powietrza mi tam nie pasują. Mi akurat, nie? Innym mogą pasować. A chcę coś ciekawego też jest tutaj, że szyby są tak jakby odwrotnie odsuwane, bo oznaczenie jest ok, ale za pierwszym razem stwierdziłam, że szyba mi nie działa, bo no wiadomo, to sugeruje, że szyba pójdzie na dół, a to w górę, ale zazwyczaj jest tak, że z tej strony włącznik jest tak ustawiony, włączniki we wszystkich autach, przynajmniej w tych, którymi jeździłam do tej pory, to w tą stronę się szybę odsuwało, a w tą stronę się szybę zasuwało. To jest odwrotnie i tak na początku myślałam, że coś tu jest odwrotnie, a później popatrzyłam na znaczenie, no tak, to jest wypukłe, to jest wklęsłe, na pewno jest tak, tylko że jest po prostu odwrotnie. Tu jest schowek, tu jest, proszę Państwa, moja mała kosmetyczka, to jest najgorsze miejsce tak naprawdę na trzymanie kosmetyków, ponieważ ten schowek trochę grzeje, ale jakoś tak mi pasuje. Jest też dosyć głęboki, jest taki głęboki. No jest właśnie idealne miejsce na to, bo z tego względu, że tutaj jest lusterko. Więc tu, jak na przykład przy takiej okazji jak dzisiaj, że się chciałam pomalować to wideo, to mogłam się pomalować. O, to jest fajne. W tych osłonach jest, no,
wyciągaj się. To jest to, że się tak wyciągają. To, że się ona wysuwa i można ją zrobić tak, to jest oczywiście absolutnie normalne, dostępne w wszystkich. Tylko ta jest mało używana. Ale one się przesuwają. Tutaj mają 2 zatrzaski, więc można sobie dalej zatrzasnąć. Ją tutaj załóżmy i wtedy zachodzi bardziej na środek szyby, a jak nie, to można złożyć i normalnie na ten zatrzask, na ten. I to jest fajne, to jest bardzo fajne rozwiązanie, podoba mi się to w tym Freightlainerze. No dobra, idę z górę do tych schowków. Takie to są lampki są takie. Więc jest dobrze, że jest lampka nad kierownicą, to jest plus według mnie, jak dla mnie. Dlatego to jakieś takie, wiecie, standardowe schowki. Moje witaminki na Aizrod, brałam sobie witaminki, bo tam było, to był maraton, to była masakra do organizmu. Spania, jak tak mało tylko się dało. Jazda non stop. Tu są okulary, tu jest gumka po to, bo ten schowek cały czas mi się otwierał na lodowcu. Padały mi stamtąd rzeczy, bo w ogóle wkurzały, bo jak coś podnosiłam głowę albo coś, to wiele razy sobie rozbiłam głowę o te drzwi. Ile razy te drzwi od mnie już dostały i na nich się wyżyłam. Tutaj mam co? Tutaj mamy jakieś takie rzeczy podręczne. O, widzicie, na błyszczek mam takie tam pierdółki czy nawet tabletki. To powinno być pod ręką, żeby nie chodzić, nie szukać. To jest raz, to trzyma mi ten schowek, a po drugie to o te części. Tam kto? No właśnie, na czym ja skończyłam? Przyszedł ktoś do mnie pogadać sobie i nie pamiętam, na czym skończyłam. Chyba na tym schowku, że dużo razy sobie obijałam na niego głowę i gumka i to strasznie się skrzypi, a gdy się śpi, przy odpalonym silniku oczywiście, bo wybasta tutaj nie ma, to te 2 półeczki strasznie skrzypiały i doprowadzało mnie do szału. Jakieś kluczyki, tu mam kluczyki do padalca, czyli do tego nowego auta. No, to jakaś inna półeczka. Tutaj też mam półki i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. Jakieś takie rzeczy, wszystkie podręczne. Tu czapka na Aizrod. Jak ja nie lubię baseballówek, tak na Aizrod nosiłam, bo jednak troszeczkę ratowały przysłonięte rękawiczki. Grube, ale takie czyste, że tak powiem, nie do pracy. Tutaj miałam takie ukrzywacze chemiczne do rękawiczek, których nikt nie spróbowałam w końcu, żałuję. Żałuję, jakoś tak zawsze. Miałam dobre rękawiczki, nic nie trzeba było. Tutaj też jest czapka. Co tutaj jeszcze mam? Tam też schowek, więc schowki są, jest tutaj dużo schowków, jest no, fajnie zrobione, podoba mi się. To mi się wszystko podoba. Oczywiście manual, jak oni tutaj to nazywają standard. Wyniszczony bardzo ten trakt, jak nie wiem, tak jak widzicie. Tak to jest, jak się wypożycza i nie ma stałego kierowcy, nikt nie dba o to regularnie. Nawet ta wypożyczalnia za bardzo nie sprząta tych traków. Jak wziąłam ten trak, to był taki super brudny, śmierdzący i tak dalej. Jak rozmawiałam z ludźmi na Aizrod, którzy w tamtym roku też wypożyczali z tej wypożyczalni auta, ciężarówki, to też właśnie mówi, że dostali takie te auta brudne, śmierdzące, że aż było fuj. Ciężko było wchodzić na szczyt, co dopiero mi. Ale nic, no posprzątałam sobie i mam posprzątane w miarę, nie? Chociaż powiem wam szczerze, że ile sprzątam to auto i ten brud cały czas wychodzi z tego auta. Sprzątam i ręce zawsze mam brudne. Co za każdym razem pójdę umyć ręce, to brązowa woda leje się, więc wysprzątałam tyle, ile mogłam, więcej się nie da i koniec. Tutaj co mam? Tutaj mam swoje rzeczy, jakieś takie płyty, których mało słuchałam, bo na Aizrod się nie dało słuchać płyt, bo były takie straszne drgania, że cały czas przerywało tylko muzykę. Jakieś takie rzeczy, kabelki, nie kabelki, rzeczy do kamer. Jak nie wiem gdzie, co znaleźć, jakiś kabel specjalny do czegoś, to na pewno jest tam właśnie. Jest wszystko pomieszane, wszystko poplątane, ale tam wszystko jest, czego trzeba. Ten fotel jest tak samo pneumatyczny, tak samo takie ma podstawowe ustawienia. Wszędzie mam takie białe pyłki, a to jest wszystko z tego mojego dywanika. Jak sobie go wyprałam, to się okazało, że on jest cały z takiego czegoś. Jest dopiero świeżo ułożony, a już znowu taki jest. Takie małe drobinki ma. Nie wiem czemu, to jest wstrętne. O, dobra, mam jeszcze ten dywanik do tego. No i dobra, to tyle by było w części roboczej. Ach, tutaj jest jeszcze to, którego nie miałam klucza, żeby go dokręcić, to mi zawsze opada. Ale na Aizrod tego nie potrzebowałam, na Aizrod się jeździło bez pasów zapiętych. Jeździmy, proszę Państwa, do supera.
do sleepera, a sleeper ma tutaj bardzo duże łóżko, dużo większe niż ten w Volvie, którym jeździłam. Co jest ciekawe, to wam powiem, że udaję teraz tutaj księżniczkę na ziarnku w roku, ponieważ śpię tutaj na 2 materacach. Tak, na 2 materacach. To jest takie grube łóżko strasznie, a wszystko przez to, że jak przyszłam, to już od razu byłam w takim stanie, zostałam. To wszystko przez to, że ten... Co ja tego mam? Pierwszy materac był taki... No taki brzydki, widzicie? Taki bardzo brzydki. Taki zużyty strasznie i taki fuj. Więc zostawiłam sobie to, jak to w jakim stanie było. Czyli mam tutaj drugi materac. Drugi materac, który jest normalnie z górnego łóżka, ale ktoś sobie ściągnął i nie miał głupiego pomysłu. Czarny materac, ten materac jest zdecydowanie w lepszym stanie. Więc sobie śpię. Mam materac na materacu i tak sobie śpię. Jak dobrze mi się śpi na tym podwójnym materacu, Jezu. Naprawdę świetnie mi się śpi na nim. I tak, tutaj jest dalej moja bańka z wodą, którą jak napełniłam przed sezonem, przed rozpoczęciem sezonu, tak jest teraz cały czas w takim stanie. Nie, sorry, używałam do mycia podłogi, próbowało masakrycznie. Zresztą dalej nie jest w najlepszym stanie, ale mówię wam, że brud po prostu wychodzi z tego auta i co umyję, to ono jest po prostu dalej brudne i brudne i brudne i brudne. No ale dobra. Więc tak, szafki tutaj są całkiem fajne, powiem wam. Pomieściłam się w miarę wszystko, z tym, co tutaj potrzebowałam, więc tu są jakieś szafki. Tutaj jest szafka oryginalnie, nie wiem, może na mikrofalówkę albo na coś. Ja tutaj mam laptopa, znaczy normalnie to laptopa trzymam na łóżku. Jakieś takie, wiecie, dyski. Bo na iZroad stworzyłam bardzo dużo materiałów. Jakieś przystawki, kamery, wszystko, krem. Kamera też druga. Witaminy. Na iZroad na początku bardzo dużo brałam, a później już jakoś stwierdziłam, że chyba nie potrzebuję. Instrukcja obsługi do aparatu, zawsze jeszcze coś tam czasami potrzebuję. Jak sobie coś nowego wymyślę, jakieś nowe zdjęcie, też dysk. O, takie tam różne. Tutaj jest jeszcze kolejna szafka, która ma służyć też za szafę, bo jest tutaj wieszak. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. W każdym razie ma tam wieszak. Może też służyć tutaj dokumenty, te worki na śmieci. Ach, tutaj mam kalendarz, który dostałam od Aleksa Dębogórskiego z jego autografami. Myślę sobie, że go dałam na licytację charytatywną 2018. Tutaj też mam jakieś inne pierdółki, naczynia, te przystawki do kamer, tutaj też kamera. Właśnie muszę sobie przekopiować jeszcze materiały. Tam też są jakieś różne rzeczy do wszystko, do moich kamer. Jest moje łuzio, moje kochane łuzio. Tak uwielbiam moje łuzio. Gdy przyjechałam do Montrealu i kupiłam sobie kołderkę puchową, nie miałam pojęcia, że ona tak bardzo mi się przyda. Także kołderka puchowa na iZroad to była piękna rzecz, bo to auto nie jest jakoś specjalnie docieplane. Więc ściany były, wyobrażacie sobie, jak czasami jest zimno w autach w Europie, jak jest minus 10-15 stopni, to wyobraźcie sobie, jak tutaj od ściany, jak to się mówi, jak od ściany ciągnie, nie? Także kołderka puchowa to była przepiękna rzecz. Oczywiście jest tutaj też mój misiu w tej dziurze, bo ten jeden materac jest węższy z górnego łóżka. Tu mam jakieś takie swoje, jakieś tam kosmetyki różne. Jak czasami idę na noc, to sobie wysmaruję. Misiu tutaj śpi. Tutaj jest cała regulacja, sterowanie. Sterowanie, proszę Państwa, warunkami bytu w skuterze. Więc jest temperatura nawiewu i tak dalej. Tutaj są wszystkie światełka. Można sobie wyłączyć ten całkowicie, jak się nazywa, wyłączyć sobie muzykę. To na wypadek jazdy w podwójnej obsadzie. Gniazdko, alarm, kolejny alarm i godzina, jak widzicie, 12:56 jest teraz, nie wiem, która, 5, 6. I tutaj jest wylot powietrza i ten wylot powietrza jest w bardzo złym miejscu. W ogóle tutaj akurat też już ktoś wyłamał tą taką regulację, ale mimo wszystko to jest najgorsze miejsce na wylot powietrza, jaką sobie muszę tylko wyobrazić. Tak strasznie, nie ma tutaj nigdzie dookoła żadnego wylotu powietrza. Kolejny jest, znaczy jeden jest tutaj, w dołu. Tutaj sobie wieje ciepłe powietrze. O, już coś cofnęło, a drugi
kolejny jest tutaj, do górnego łóżka, a ten przez to, że jest jeszcze nieregulowany, także praktycznie w twarz, a tak sobie tutaj leciało powietrze, ciepło i bardzo wysusza i bardzo źle się śpi przy takiej nawiewie, a z kolei no, trzeba włączyć ciepło, bo inaczej jest zimno masakrycznie, więc bardzo wysuszało to. No, tutaj mamy jakieś swoje rzeczy podstawowe. Jeżdżąc na Ice Road nie miałam żadnych swoich rzeczy do gotowania. Miałam na początku, ale później pojechałam nie do Montrealu, tylko do Edmontonu odebrać tamto nowe auto, które miało być już zrobione. Okazało się, że wcale nie było zrobione, a ja się zdążyłam już do niego przypakować, więc jak się musiałam drugi raz tutaj z powrotem przypakowywać, to już byłam taka zła i już zobaczyłam, jak działa praca na Ice Road, też stwierdziłam, że żadnych rzeczy do gotowania nie biorę, także wziąłam tylko jakieś, wiecie, podstawowe. Leżę, jakiś miód, bo cały czas sobie herbatę dosładzałam i cytrynę, yerbę, chociaż yerby na Ice Road wcale prawie nie piłam. No, jakieś tam takie herbatki, takie tam pierdółki. Tutaj też trzymam z kolei aparat, chociaż w czasie jazdy tak naprawdę aparat trzymałam zawsze gdzieś owinięty w kołdrę na łóżku albo w ogóle tutaj na podłodze, żeby mieć pod ręką. Tutaj też jakieś małe rzeczy takie są. Ładowarki też przetwornica. Przetwornica, proszę Państwa. Tutaj jest jeszcze inna szafka, tam też trzymam jakieś takie swoje rzeczy, których też mało używam. Filtry gdzieś mi się udało kiedyś kupić. Krem do twarzy z faktorem 60, używam mocnych rzeczy do twarzy, w sensie mocnego faktoru. Więc jak mi się udało już kupić pierwszy raz 60, znaleźć, to już kupiłam od razu kilka nazad. I mój wielki burdel. Inaczej tego nie powiem. Ale górne łóżko zawsze do tego służy. Zawsze mi do tego służyło i służyć będzie. I to jest właśnie moja szafa. I bez tej mojej szafy to bym miała naprawdę problem zmieścić się w tym aucie. Jednak, znaczy jest dużo miejsca, ale kurczę, górne łóżko to jest górne łóżko, także mam tutaj swoje cuda świata. A że grube rzeczy, na przykład tutaj mam kurtkę i... bo zaraz spadnę. I drugą kurtkę i spodnie robocze. Wszystko zajmuje strasznie dużo miejsca. To jest moja torba do kąpania. Tutaj widzicie, kupiłam sobie koszulkę Ice Road i bluzę Ice Road. Tutaj mam kurtki z Freightlinera, które dostałam. Nigdy jeszcze nie nosiłam, bo jakoś nie było okazji. Statyw, o Jezu, do ZUSZ. Statyw to podstawa. To jest moja torba na aparat. Tutaj jakieś ciepłe rzeczy, widzicie, wszystko tyle miejsca zajmuje. Tam mam dron, którego rozbiłam zaraz za pierwszym lotem. Tutaj jest moja kurtka pochowa, cieniutka. No i co? Tu jest moja bielizna termoaktywna. A jakieś tam rzeczy. No, widzicie, na wszystko, po prostu wszystko. To łóżko widać się składa, tutaj się blokowuje to. O, coś takiego. Tak się chce złożyć górne łóżko, ale widzę, nigdy go nie składałam, ale widzę, że tu jest zamek. O, tak wygląda zamek górnego łóżka. Także gdyby chcieć go złożyć, to ono się składa całkowicie na pion chyba, więc nic nie dałoby się upchnąć w tym górnym łóżku. Także zawsze jeździłam tak, to miejsce mi wystarczało. Tutaj jest taka siatka jak we wszystkich amerykańskich ciężarówkach, ponieważ tutaj w Kanadzie czy w Stanach można spać w czasie jazdy, także jak jeden prowadzi, drugi może spać. Dlatego ta siatka jest taka też poważna, że tak powiem. Także śpi się tak, że jak się ją zapnie, a tak i tak i tak, tutaj na boki też. No i się poplątało. A plącz się i tam, także kierowca śpi i w czasie wypadku jakiegoś nagłego hamowania ta siatka rzeczywiście trzyma kierowcę. Dobra, później jakoś tam złożę. No i co? Okienka, które są oczywiście takie nakładki, zatrzaski, które sobie pozdejmowałam. Też się widać odkręcają, uchylają te okienko, ale też tego nigdy nie robiłam, bo nie spałam na tym górnym łóżku. Tutaj jeszcze są jakieś schowki. Tutaj jest sterowanie też. Tak. No i co? Światełka, zasłona. Jak czasami sobie stawałam gdzieś po trasie, zatrzymać się na Ice Road na drzemkę, na pół godziny, to wcale nie zasłaniałam tych firanek dookoła. Są takie sztywne. Jednak od okna one strasznie sztywniały, pomimo tego, że w aucie było ciepło, to jednak w kontakcie takim bliskim z szybą to one straszliwie sztywniały i wy wiecie, jak to jest z tymi żabkami. Te żabki też są zawsze jakieś tam pourywane i się blokują i to wcale za dużo te nerwów i czasu zabiera,
żeby na pół godziny je zakładać, składać je i zakładać. No i dobrze, miło było tyle pewnie, proszę Państwa, nie? Także coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć o tym aucie. Chciałam sobie zrobić listę, żebym niczego nie zapomniała i widzicie, nie zrobiłam, bo stwierdziłam, że jest mało rzeczy takich, które powinnam zapomnieć, które może zapomnę. Powiedziałam Wam o kierunkach, powiedziałam Wam o zielonej szybie. Co? Pewnie tyle. Powiem Wam, że gdyby jeździć tym autem tak więcej na highway, to jest dobre auto. Fajnie się nim jeździ, dobrze się prowadzi. Miejsc, jak widzicie, jest dużo. Gdyby ten materac był u dołu taki w lepszym stanie, to by sobie spał na nim i był wiele większy, chociaż tak jak dla mnie ten materac u góry podwójny jest w sam raz. Pasuje, ja jestem z Europy, więc jestem przyzwyczajona do małego łóżka w ciężarówce. Wszystko jest fajnie. Jest w miarę ładnie. Nie ma na co naczekać absolutnie. Podoba mi się to auto. No, tak na highway by było w sam raz. Na Ice Road było troszeczkę za mało. Jeżeli chodzi o moc, to sobie tam radziło. Brakowało mi blokad, bo czasami było tak, że trzeba było naczepać skąd wyciągnąć ze śniegu i ja nie miałam szans na to, więc... A właśnie tutaj jest jeszcze coś takiego. Jest taki stolik. Rozkładany taki jakby stolik. To się podnosi. I można sobie coś tam schować, więc... Jeszcze coś takiego o tym zapomniałam. No i to jest stopień do wchodzenia na górne łóżko. Właśnie, czego brakuje mi w tym samochodzie, w tym aucie, to jest wieszak na furtkę. Nie ma gdzie sobie powiesić. Patrzcie, w europejskich ciężarówkach przeważnie jest tutaj gdzieś coś. Może w innej opcji by było, rzeczywiście, ale tutaj nie ma. Ten wieszaczek jaki jest, to jest tutaj. I chyba to tylko na worek na śmieci. Nie ma niczego innego, także brakuje mi tutaj wieszaczka. A poza tym oczywiście brakuje mi lodówki. Gdybym miała jeździć na highway, czyli na autostradę, jak oni tutaj mówią, po prostu na długie trasy, gdybym miała jeździć, to bym nie jeździła tym autem z tego względu, że nie ma lodówki. Chociaż widzicie, jak jeździłam w SL-sie, auta w SL-sie są bez lodówek. I ja dopiero po roku kupiłam sobie swoją turystyczną lodówkę, jakoś tak radziłam sobie całkiem dobrze bez lodówki, ale później wiecie, jak się już ma tą lodówkę, to się nie wyobraża życia bez lodówki. No ale auto z wypożyczalni, tak gołe jak się tylko da, więc co tutaj mowa o lodówce, jak tutaj nie ma jakichś takich rzeczy, nie wiem, jak jakaś blokada. No, tyle. Tak wygląda kabina z podniesionym łóżkiem. No, bardzo ładnie, trzeba przyznać. Jest szaro, ale jest ładnie. To jest ten materac stary, który mi się podobał. W sumie nie jest taki zły. A teraz Wam pokażę jeszcze, jak wygląda łóżko pod spodem. To się nie chce trzymać. Więc... Została jakaś moneta. Więc jak widać tutaj... Świecę światłem właśnie. Więc jak widać, można sobie tą przygrodę wyciągnąć. O tą. I przełożyć na przykład o tam. Jest następne takie przejście, możliwość wsunięcia. Tu jest dosyć brudno. Tak się wydaje. W sumie nie wydaje się, ale to jest nic w porównaniu do tego, w jakim stanie zostałam to, także ja myłam tą przestrzeń kilka razy szmatą na kolanach, tam ściany nie dostałam, to łóżko spada, żeby móc sobie tutaj włożyć buty robocze i tak dalej, bo to wszystko tutaj ktoś wozi w ziemię dosłownie, piasek, ziemię w tym czymś. Więc myłam to i myłam, ale to cały czas znowu to błoto wychodziło tylko stąd, więc się poddałam. Wrzuciłam tylko buty i nic tam więcej nie trzymałam. A to jest właśnie schowek na pasy i tak dalej z tej perspektywy. No dobrze, i to by było tyle. W dzisiejszym filmiku znowu duży film, ale chciałam Wam pokazać wszystko ze szczegółami. Kierowcy z Europy na pewno są bardzo ciekawi. Tak, ja byłam zawsze bardzo ciekawa, jak jest w amerykańskiej ciężarówce. Więc właśnie jest tak, jest dużo miejsca. Jak wrócę do Europy, to nie wiem, jak się będę mieścić w europejskiej ciężarówce. Ale być może tak się przyzwyczaiłam od razu do tych amerykańskich ciężarówek, tak pewnie się przyzwyczaię od razu z powrotem do
naszych ciężarówek, które są mniejsze, ale są zdecydowanie bardziej zaawansowane technologicznie. That's for sure. No dobrze, to jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i nie wiem, czy już widzieliście poprzedni odcinek o tym aucie, ale tak bardziej ze strony technicznej, na zewnątrz pokazywałam Wam co i jak dookoła. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do drugiego odcinka o tym Freightlainerze. Także dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam Was z Edmonton i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A właśnie, ścięłam włosy. Jak Wam się podobają moje włosy teraz? Były bardzo zniszczone, one były zawsze bardzo zniszczone, ale na Ice Road to już zostały tak zmasakrowane tym mrozem, pomimo tego, że je zawsze chowałam i tak dalej, ale jednak nie dało się ich uratować. Musiałam ścięłam, wyglądam teraz tak. Dobrze, to dziękuję jeszcze raz Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z Kanady. Ciao!